Pięknie w słońcu wygląda ta kiełbasa. A jak pachnie i jak smakuje. Własnej roboty kiełbasa z szynki z papryczkami chili. Zobaczcie, jak ją zrobiłem. Witam Was serdecznie, drodzy pasjonaci wyrobów domowych. 23:40, tak pokazuje mój zegarek na kuchence. Idealna pora, żeby rozpocząć kolejne działania wędliniarskie. To, co będę dzisiaj robił, można byłoby spokojnie nazwać kiełbasą szynkową, bo się głównie z szynki składa. I można się taką nazwą roboczą posłużyć, aczkolwiek w odniesieniu do oryginalnego przepisu jest tutaj naprawdę sporo zmian. I pokrótce, żeby za długo nie gadać. 4,5 kg szynki, kilogram łopatki i 250 g słoninki. Co z tym zrobiłem? Już tutaj mam to podzielone w tej chwili na stole. To jest najtłustsze obrzynki, okrawki i z szynki i z łopatki, to zmielę drobno. W ogóle powinno być to podzielone mniej więcej na 3 podobne części i naprawdę nie muszą być idealnie, nie trzeba tego ważyć. 3 mniej więcej podobne kubki, jak któraś będzie 10-20% większa, nie ma większego znaczenia. Wracam. Obrzynki wiele drobno. Najlepiej na 2,5 mm, a najgrubiej na 4,5. Druga część to jest ładne mięsko, ale też jeszcze nie idealne i to zmielę na 8 i słoninkę też zmielę na 8, bo chcę, żeby były takie troszeczkę większe, tłuszczykowe wtrącenia w kiełbasie. Najczystsze mięsko pokroję nożem w taką kostkę 2, 3, 4, może nawet 5 cm, bo będę to wszystko wpychał potem nadziewarką do osłonki 65 mm, więc każdy z tych kawałków wejdzie, a chodzi o to, żeby w kiełbasie większe kawałki czystego mięska były. Podstawowy dodatek jeszcze smakowy chili. Mam tutaj 4 papryczki, tak trzeba celować mniej więcej 1 na kilogram, ale chili to, jak ktoś to w komentarzu zauważył niedawno, jest bardzo wiele gatunków i naprawdę bardzo duża rozpiętość ostrości, więc powinniście wiedzieć, co bierzecie. Można przyjąć taką ogólną zasadę, wcale nie w każdym przypadku się sprawdza, że im większa ta papryczka chili, tym jest najprawdopodobniej łagodniejsza. To jest zwykła chili marketowa, więc obetnę tylko zielony ogonek, pokroję w drobną kosteczkę i dodam to do kiełbasy razem z nasionkami, po to, żeby tej pikantności było dość sporo, bo przesadnie pikantna ona nie jest. W przyprawach 90 g soli i to pół na pół sól zwykła i peklująca, pół główki czosnku, tam jest tego chyba widzę 7 ząbków u mnie wyszło, 3 łyżeczki pieprzu, 1 łyżeczka ziela angielskiego, 1 łyżeczka kolendry, jest tutaj jeszcze po łyżeczce kardamon, kozieradka, kumin i ostra i słodka papryka. To chyba wszystko. Szczegóły przepisu znajdziecie pod filmem, jest link do bloga, tam jest wszystko dokładnie rozpisane, jakbym czegoś tu nie dopowiedział, żeby już za długo nie gadać. Mielę drobno, mielę na 8, kroję nożem, siekam i dodaję, przyprawiam, mieszam, dodaję też wody, około 0,4 litra wyrobię i dzisiaj to pakuję jeszcze w kiełbasy. Nie mógłbym tego, nie ze względu na porę, ale nie mógłbym tego dzisiaj wędzić, bo będą grubsze kawałki. W środku one muszą troszeczkę się z solą i solą peklującą poobcować ze sobą, żeby to wszystko dokładnie przeszło, więc możliwe są 2 warianty. Można to wszystko zmielić, przyprawić i wstawić do lodówki, albo tak jak ja, zmielić, przyprawić, napełnić osłonki T65, ale powiesić to w chłodni. Niech to w chłodni te batony spokojnie sobie wiszą i zostawię im tam pewnie ze 12, może i 14 godzin czasu, zanim je wyjmę, żeby ogrzać, osuszyć i rozpocząć proces wędzenia. To wszystko jutro, koniec gadania, biorę się za robotę. Zaczynam od krojenia. Kostki nie muszą mieć równej, powinny mieć 3-5 cm. Okrawki mielę drobno.
słoninkę i pozostałą część mięsa na sitko 8 mm. Drobno kroję papryczki chili. Dodaję przyprawę i mieszam. W trakcie dodaję szklankę wody i wyrabiam do czasu uzyskania kleistej, spójnej masy. To lepsze niż siłownia. Przygotowuję nadziewarkę pionową 5 kg. Wypełniam ją mięsną masą oraz napełniam osłonki białkowe 55-65 mm. Powstaje surowa kiełbasa szynkowa. Końcówki związuję sznurkiem. Tyle uzyskałem. Obcinam końcówki i nakłuwam. Ułatwi to osadzanie się kiełbasy i uwolni resztki powietrza. Teraz wszystkie wieszam w chłodni do następnego dnia. Czas przenieść je do wędzarni, gdzie je dosuszę i rozgrzeję w 50 stopniach. Wędził będę drewnem bukowym. Kiełbasy suche i rozgrzane. Uruchamiam generator dymu. Sam generator bez grzałek podniesie mi temperaturę do 60-70 stopni, bo dziś bardzo gorący dzień. Kiełbasa się wędzi. Pozwólcie, że się pochwalę, czym w tym sezonie ogród mnie obdarował. Piękne widoki. Przede mną jeszcze maliny, jeżyny, no i winogrona. W moim przyleśnym domu czas przyjemnie płynie. Już ponad 2 godziny minęły, ale to mało. Ale około 4 godziny już wystarczą. Teraz lepiej wyglądają. Koniec wędzenia.
Zabieram je do kuchni. W słońcu ich kolor wygląda cudnie. Dalsza obróbka termiczna, parzenie. Jak gorące, prosto z wędzarni, to powinno wystarczyć 30-40 minut. Jak już schłodzone, to godzinę. W temperaturze około 80 stopni. Temperatura wewnątrz kiełbasy powinna się mieścić od 62 do 67 stopni. Ja wolę te wyższe zakresy. Czas wyjąć. Jak troszeczkę odparują, to powieszę je do wystygnięcia w temperaturze pokojowej. A potem do chłodni, bo to lato i za dużo owadów, by całymi dniami kiełbasy wisiały bez ochrony. Spójrzcie, jaka wilgotność na zewnątrz, ale w chłodni już nie. Jedną czas spróbować. Pachnie naprawdę zacnie. 4 dni w chłodni. Tak wygląda z zewnątrz. Czas zajrzeć do środka. To oczywiście pierwsza próba. Celem jest, jak to zwykle u mnie, kiełbasa mocniej podsuszona. Ale już teraz sprawdzić trzeba. Proszę bardzo. Ten zapach ze środka jest jeszcze bardziej intensywny. Ciężko się powstrzymać, żeby nie spróbować. Może zdejmę najpierw skórkę. Teraz taka wilgotna skórka, wilgotna osłonka schodzi łatwo. Ale jak kiełbasa podeschnie, to już to nie jest takie proste. To się potrafi naprawdę porządnie przykleić. Co wtedy zrobić? Wziąć czajnik gorącej wody, dosłownie przelać tak 10-15 sekund gorącą wodą, zostawić na minutkę. Nie ogrzeje to kiełbasy, ona nadal będzie chłodna prosto z lodówki, ale osłonka dostanie trochę wilgoci i będzie dużo bardziej chętnie schodziła. Kawałeczki chili widać. Mniam. O to chodziło. Nie jest prawdą, że w kiełbasie parzonej wędzonego nie czuć, bo czuć. Nie jest to tak intensywne. O, ale pazurek jest ładny. Nie jest to tak intensywne jak w kiełbasie tylko wędzonej. Jak ktoś bardzo chce, może sobie taką kiełbasę rzucić jeszcze na zimny dym i poddymić. Wtedy będzie bardzo intensywna, a przy okazji bardzo porządnie zakonserwowana. I taka kiełbasa po wędzeniu, po parzeniu i po zimnym dymie jeszcze będzie już przynajmniej średnio trwała, jeżeli nie trwała. Nawet jeżeli będzie podsuszona, nawet można spokojnie powiedzieć trwała. To ostatnie wędzenie tak ją zakonserwuje, że możemy to trzymać w spiżarni naprawdę długie tygodnie, a nawet w dobrych warunkach, jeżeli jest odpowiednia wilgotność, jeszcze dłużej. Można też oczywiście zapakować próżniowo, bo to też jest bardzo dobry sposób na przechowywanie. Ciężko, naprawdę ciężko mi się powstrzymać przed gryzieniem. Bardzo dobra, smaczna, o wyrazistym naprawdę smaku. Wszystkie tutaj składniki świetnie się wyczuwa. Zobaczcie jeszcze raz.
Widać wyraźnie, widać papryczkę chili, widać kawałki słoninki, widać duże kawałki mięsa. Jest wyraźny smak, naprawdę dość wyrazisty, ale tak jak mówiłem, pikantność papryczek chili bardzo często zależy od wielkości i tu było ich sporo, było 4 spore papryczki i, przepraszam, i wcale nie jest za bardzo pikantnie, co może się okazać, że przy 4 mniejszych będzie. Także jeżeli wiecie, co kupujecie, wiecie, jaką to ma ostrość, to też wiadomo, ile dać. Takie 4, jak ja dałem, z tymi przyprawami, pieprzem i całymi innymi dodatkami, tworzą naprawdę wyrazistą, z dobrym pazurkiem kiełbasę, ale nie przesadzoną, jeżeli chodzi o ostrość. To ciągle jest zjadliwe i nawet dla tych, którzy nie mają zbyt wysokiej tolerancji na pikantność, tak jak ja, jest to dobre. Chociaż moja wrażliwość na pikantność, moje zapotrzebowanie na pikantność z wiekiem mi wzrasta. Ukroję jeszcze parę plasterków i mam nadzieję, zaraz za tym fragmentem dokleję drugi, który będzie pokazywał już podsuszoną lepiej kiełbaskę, którą będę kroił za pewnie jakieś 2 tygodnie. A z Wami już się żegnam. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Koniecznie napiszcie jakiś komentarz, no bo wiecie, każdy komentarz to poprawia zasięg. I jestem za to wdzięczny, nawet jeżeli mielibyście mi tylko na tym komentarzu łapką pomachać. Na razie, trzymajcie się, zapraszam na kolejne odcinki. Róbcie swoje własne kiełbasy domowe. Na razie, hej! Tak wygląda 10 dni później. Pięknie podsuszona.